Eskimosi żyją w jednym z najbardziej surowych klimatów na Ziemi. W tych trudnych warunkach współpraca i zaufanie były kluczowe dla przetrwania, co odzwierciedlało się również w ich podejściu do intymności. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak w takich warunkach funkcjonowały związki i relacje międzyludzkie? Poliamoria, wymiana partnerów, sezonowe związki, edukacja młodych partnerów, a nawet śluby i rozwody miały tu zupełnie inne formy niż możemy sobie wyobrazić. W niektórych społecznościach eskimoskich przyjmowanie gości w domu oznaczało również oferowanie im pełnej gościnności, co czasem obejmowało możliwość spędzenia nocy z żoną gospodarza. Zapraszam na film o tradycjach i intrygujących zwyczajach w relacjach intymnych wśród ludów północy, które mogą Was zaskoczyć, a może nawet zainspirować. Zaczynajmy. Kwestia związków małżeńskich. Choć wiele małżeństw było aranżowanych przez rodziny, nie było to obowiązkowe. Młodzi ludzie często mieli prawo wyboru swoich partnerów. Tradycyjne śluby Eskimosów były znacznie mniej formalne niż te, które znamy dzisiaj. Małżeństwo mogło być zawarte poprzez wspólne zamieszkanie lub z inicjatywy rodziny. Ceremonie ślubne miały często prosty charakter, a najważniejsze były zobowiązania wobec rodziny i społeczności, a nie formalne rytuały. Interesującą praktyką był brak konieczności monogamii po zawarciu małżeństwa. W wielu przypadkach małżonkowie nadal mogli wchodzić w relacje z innymi osobami. A jak ma się kwestia traktowania kobiet? W kulturze Eskimosów kobiety odgrywały kluczową rolę, a ich pozycja w społeczności była często równa mężczyznom. Kobiety nie tylko zajmowały się domem, ale również brały udział w polowaniach, co czyniło je istotnym elementem przetrwania grupy. Kobiety miały dużą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego życia, w tym również w kwestiach seksualnych. W wielu społecznościach miały prawo do wyboru swoich partnerów oraz do inicjowania rozwodów. No właśnie, a co z rozwodami? Rozwód wśród Eskimosów był bardzo prosty. W większości przypadków wystarczyło, że para zdecydowała się na rozstanie. Nie było potrzeby skomplikowanych procedur prawnych czy duchowych. Kobiety i mężczyźni byli względnie równi w kwestii podejmowania decyzji o rozwodzie, co odzwierciedlało ich pragmatyczne podejście do życia w trudnych warunkach. Często rozwody były wynikiem praktycznych powodów, jak trudności w codziennym współżyciu czy problemy z utrzymaniem rodziny. W takich sytuacjach ważniejsze od trwałości małżeństwa było przetrwanie całej społeczności. W kulturze Eskimosów istniała praktyka, która może wydawać się niezwykła w porównaniu do ówczesnych standardów w innych społecznościach, tak zwane małżeństwa próbne. Polegały one na tym, że młoda para mogła zamieszkać razem na pewien okres próbny przed podjęciem decyzji o trwałym związku. Ten czas był traktowany jako swego rodzaju test, podczas którego partnerzy mogli ocenić, czy są ze sobą kompatybilni, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Jeśli po tym okresie próbnym para uznała, że do siebie pasują, mogli zdecydować się na trwałe małżeństwo. Jeśli jednak związek nie spełniał oczekiwań jednej lub obu stron, mogli się rozstać bez żadnych konsekwencji społecznych czy rodzinnych. W trudnych warunkach Arktyki stabilność związku była kluczowa, dlatego testowanie małżeństwa przed podjęciem ostatecznej decyzji miało na celu zwiększenie szans na sukces w trudnym życiu. Rozpad takiego próbnego małżeństwa nie był w żaden sposób stygmatyzowany. Eskimosi rozumieli, że nie każdy związek może działać i traktowali to jako naturalny proces, który miał na celu zapewnienie najlepszego możliwego dopasowania partnerów. A jak wyglądały relacje seksualne w małżeństwie? Jedną z bardziej intrygujących praktyk intymnych była wymiana partnerów. Eskimosi wierzyli, że dzielenie się żonami z innymi mężczyznami może przynosić szczęście i zacieśniać więzi między klanami. Tego typu praktyki były traktowane jako forma budowania zaufania i wzmacniania relacji społecznych. Warto zaznaczyć, że takie praktyki były często uzgadniane z góry i nie były postrzegane jako zdrada. W społecznościach Eskimosów miała również miejsce poliamoria, czyli związki z wieloma partnerami, które nie były rzadkością. Ludzie łączyli się w grupy, w których partnerzy byli dzieleni między sobą. Było to uwarunkowane nie tylko kulturą, ale również trudnymi warunkami życia. Wspólne dzielenie partnerów
pomagało w utrzymaniu społecznych więzi oraz zapewniało przetrwanie grupy. Poliamoria była również formą solidarności. W trudnych czasach, takich jak ciężkie zimy czy brak pożywienia, dzielenie się zasobami, w tym partnerami, było uważane za oznakę jedności. Klimat Arktyki wymagał od Eskimosów sezonowego trybu życia, co wpływało również na ich relacje intymne. W czasie polowań mężczyźni mogli spędzać miesiące poza domem, a zatem tworzenie tymczasowych związków było czymś powszechnym. Relacje te były akceptowane, ponieważ wspólne przetrwanie było ważniejsze niż monogamia. Mieli oni bardzo pragmatyczne podejście do związków. Uważali, że wspólnota i bezpieczeństwo grupy są ważniejsze niż konwencje romantyczne znane w innych kulturach. W niektórych społecznościach eskimoskich istniała praktyka edukacji młodych mężczyzn. Starsze kobiety miały czasem przywilej wyboru młodszych partnerów, co było praktykowane w ramach nauki i przygotowania młodych mężczyzn do dorosłego życia. Tego typu związki mogły być tymczasowe, ale były akceptowane przez społeczność jako sposób na wzmacnianie więzi międzyludzkich. Tego typu relacje miały na celu edukację i zdobycie doświadczenia przez młodsze osoby w zakresie intymności i przetrwania w trudnych warunkach. Trzeba przyznać, dosyć kontrowersyjna praktyka jak na nasze standardy. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Seksualność w kulturze Eskimosów była również związana z duchowością i magią. Uważano, że akt seksualny ma nie tylko funkcję fizyczną, ale również duchową. Wierzono, że zadowolenie seksualne może przynosić błogosławieństwo od duchów przodków, wpływać na powodzenie w polowaniach, zdrowie rodziny i ochronę przed złymi duchami. Dlatego też praktyki intymne często były traktowane jako część rytuałów, mających na celu zapewnienie pomyślności całej wspólnocie. Niektóre ceremonie inicjacyjne młodych chłopców obejmowały praktyki seksualne, które miały na celu połączenie ich z duchami przodków i zwiększenie ich mocy jako przyszłych myśliwych. Eskimosi, żyjąc w jednym z najtrudniejszych środowisk na Ziemi, wypracowali niezwykle ciekawe i pragmatyczne podejście do relacji międzyludzkich. Ich praktyki seksualne i małżeńskie były znacznie bardziej elastyczne i dostosowane do surowych warunków życia niż w wielu innych kulturach. To pokazuje, że nasze przekonania o miłości, związkach i intymności są bardzo zróżnicowane, w zależności od kontekstu kulturowego. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych praktykach. Jeśli podobał Ci się film, będę wdzięczny za lajka. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.